Witamy z najwyższego punktu Górnego Śląska. Stąd możesz zobaczyć nawet Alpy i najwyższy, choć niełatwo dostępny w tym śniegu wodospad w regionie. Pooddychasz też najczystszym powietrzem w tej części Europy, przechadzając się po klimatycznym uzdrowisku. Poznaj pradziada. Czujemy się tutaj gośćmi, bo wkoło sami narciarze, ale my też załatwiliśmy sobie swój pojazd. W hotelu byli tak mili i nam wypożyczyli, a właściwie to jesteśmy jak u siebie. Mimo że 3 godziny jazdy z domu i w innym kraju, bo to Czechy, to jesteśmy na południowym krańcu Górnego Śląska. Część historycznego Górnego Śląska znajduje się dzisiaj w Republice Czeskiej, gdzie jest znana jako Śląsk Opawski. A teraz zmagamy się, żeby zdobyć najwyższy szczyt tego regionu. Jest nim Pradziad. To najwyższy szczyt Jesieników, pasma górskiego, które zahacza też o Polskę, w postaci gór opawskich z najwyższą Biskupią Kopą, którą zdobywaliśmy w tym samym składzie 2 lata temu. Nazwa góry starzała się wraz z samym szczytem. W XV wieku znana jako Stary Ojciec, a w XIX stuleciu już funkcjonowała obecna nazwa, czyli Pradziad. Nawiązuje ona do mitologii regionu, czyli do poczciwego ducha gór, który był surowy, acz sprawiedliwy i dbał o to, by dobrze się działo właśnie tutaj w górach i w całym regionie. Jego podobizna stoi dumnie na szczycie i przypomina, że on nadal roztacza tu swoją opiekę. Nasza trasa na szczyt jest niezwykle szybka i krótka. Dlaczego? Wytłumaczymy to nieco później. Latem jest tu szeroka asfaltowa trasa rowerowa, która zimą zmienia się w obleganą przez narciarzy trasę biegową. Zaskoczeni byliśmy, ilu w Czechach jest miłośników tego sportu. A choć 300 metrów niżej śniegu nie było, tutaj jest jego pełna obfitość. Warunki wręcz idealne, choć może trochę zbytnio wiało. Zbliżamy się do najwyższego punktu Górnego Śląska i całych Sudetów Wschodnich. To Pradziad, który ma wysokość 1492 metry nad poziomem morza, a na nim stoi wieża najwyższa w Sudetach, o ile nic się nie zmieniło. Ma prawie 150 metrów wysokości i na wysokości 73 metrów czeka punkt widokowy. Końcówka tego nadajnika telewizyjnego to najwyższy punkt w całej Republice Czeskiej. Oblepiona była śniegiem, który szalejący wiatr bez przerwy strącał, co było dość niebezpieczne. Dlatego szybko schowaliśmy się w środku. Na szczycie małe rozczarowanie, bo wieża jest niestety zamknięta, bo okna są oblodzone. No ja bym tam nawet z oblodzonymi oknami chętnie wjechała, ale trudno. Za to w bufecie kupiliśmy sobie gorącą czekoladę. Do końca lat 50. XX wieku stała tu inna kamienna wieża widokowa, ale przegrała walkę z surowymi warunkami i się zawaliła. Co ciekawe, jej kopię wybudowano w Niemczech na szczycie góry Wetzstein jako pokojowy protest przeciw wypędzeniu Niemców. Nie będziemy wnikać. Z wieży czy nie, widoki są tutaj czarujące. A dodatkowo wokół nas przelewały się chmury, tworząc niecodzienną atmosferę, której można zasmakować tylko w górach. Zobaczcie te spektakularne widoki, a my opuszczamy szlak z Pradziada i zmieniamy kierunek, bo idziemy jeszcze na wodospad, najwyższy w Sudetach. Mam nadzieję, że dojdziemy, trzymajcie kciuki. Czas mamy, bo na szlak wyruszyliśmy spod hotelu Petrowy Kameny, oddalonego od szczytu tylko o 2,5 kilometra. To super baza, w szczególności dla narciarzy, ale nie tak łatwo dostępna, bo samochód zostawiliśmy 1,5 kilometra niżej na parkingu Owczarna, do którego zresztą dojechaliśmy ze specjalnym pozwoleniem. Stamtąd skuterem śnieżnym przyjechaliśmy pod hotel. Poczuliśmy się jak w jakimś filmie bożonarodzeniowym, gdzie bohaterowie jadą do klimatycznego domku odciętego od świata. To była super przygoda. Ja sobie sopę lodu. Mając więc czas, zaplanowaliśmy dalszą wędrówkę. Początkowo w dół, pięknie utrzymaną i szeroką trasą narciarską szybko doszliśmy do chaty Szwycarna, czyli schroniska Szwajcarka. Tutaj skończyła się beztroska i nieskrępowana radość wędrowania, a zaczęły się głębokie śniegi. Żegnaj piękny świecie, witaj nieprzebyty lesie.
2,5 kilometra niebieskim szlakiem dało nam nieźle w kość. Na szlaku śladów ludzkich nie było. Niczym pionierzy przemierzaliśmy okolice, by dotrzeć do wyznaczonego celu. Jedynie Amelka, jak mały elf, chodziła po śniegu, nie zapadając się co chwilę. Zostawcie jej łapkę w górę. Najgorszy moment, sami chyba przed chwilą widzieliście, jak się zapadaliśmy już nie po kolana, a po uda. Bo trochę zboczyliśmy ze szlaku i kiedy udało nam się do niego dotrzeć z powrotem, gdzie jest trochę łatwiej, zorientowałam się, że zgubiłam komórkę. I cały ten trudny odcinek musieliśmy pokonać jeszcze raz. Na szczęście leżała, nie jest ciężka, więc leżała na śniegu. Nawet nie sprawdziłam jeszcze, czy działa. Mam nadzieję, że działa. Działała i wciąż nadawała na naszym Instagramie. Przebyliśmy w ten sposób tylko 500 metrów i mieliśmy dylemat, czy jest sens w ogóle iść dalej. Kawałek, który miał zająć 10 minut, zajął 3 razy dłużej. Ale Amelka dawała radę i chciała zobaczyć wodospad, więc krok za krokiem szliśmy dalej. W gęstym lesie śnieg był nieco twardszy, więc nie zapadaliśmy się wraz z każdym krokiem. Ostatnie pół kilometra znów dało się nam we znaki. To kawałek ostro w dół. Gdyby nie raczki na nogach, z pewnością byśmy nie zeszli bezpiecznie. Wystające skały i piękne korzenie dawały jednak zapowiedź, że pewno i wodospad będzie śliczny. Wartkie strumienie potoku przecinały nam drogę, a te słabsze zamarzały, tworząc niecodzienne rzeźby. Czytaliśmy w internecie, że znaleźć go i dojść do niego nie jest łatwo. Faktycznie tak jest. Przed nami wysoki wodospad, nazywany Jesenicką Niagarą, ma 28 metrów, a w XIX wieku przed Wielkim Zawaliskiem miał aż 45 metrów. Najwyższy w Jesionikach. Jego najwyższy fragment jest mocno oddalony od miejsca obserwacji, więc nie robi on aż takiego wrażenia, jak się spodziewaliśmy. Ale jest piękny. Zima może nie odebrała mu uroku, ale na pewno siły, bo zalegające śniegi i lód nie dały wodzie rozwinąć swoich skrzydeł. Nie zabawiliśmy tu długo, bo krótki dzień już zwiastował, że do noclegu wrócimy po ciemku. Jednak idzie się raźniej ze świadomością, że gdzieś tam czeka ciepełko i kolacja. Jesteśmy w Czechach i cały dzień czekałam dzisiaj na ten smażony ser. Chętnie skosztuję również na kofole, a Łukasz sobie wziął smak jak najbardziej lokalny, bo mówiłam wam, że jesteśmy na Śląsku, ale jesteśmy też na granicy z Morawami, a to danie typowo właśnie morawskie, tak zwany wrabec, czyli wróbel morawski, tak jest tłumaczone, to wieprzowinka, kapusta i knedliki. Jak zawsze musimy sobie pokosztować nawzajem dań, a szczególnie za granicą, gdzie to są dla nas nowe smaki. Wszystko było pyszne, ale to nie koniec relaksu. Gdy za oknem zaskoczycie śnieg i zima, możesz skorzystać z tak uroczego miejsca w hotelu i zażyć trochę relaksu. Mała uwielbia jacuzzi, a my też nie pogardzimy. Jest też sauna, więc regeneracja jest pełna, bo i jutro czekają na nas kolejne wrażenia. Tuż pod Pradziadem mamy taką śliczną miejscowość, Karlowa Studanka. Choć to Górny Śląsk i jak wiecie kojarzy się z kominami i tak dalej, to tutaj okazuje się, że jest najczystsze powietrze i to nawet nie tylko w regionie, ale nawet mówi się, że w Europie. A miejscowość jest maleńka. W tym roku mieszkało tu zaledwie 200 mieszkańców. A dokładniej 176. Pewno dlatego zabudowa tutaj jest tak klimatyczna. Sięga ona pierwszej połowy XIX wieku, choć niektóre egzemplarze są i starsze. Wszystkie w jednakowym, harmonijnym stylu, co potęguje poczucie piękna. Może was teraz zaskoczę, ale Karlowa Studanka to miejscowość, którą od XVII wieku władali Krzyżacy. Nie znajdziesz tu jednak warownego zamku, bo już wtedy nie byli taką potęgą, natomiast nadal byli bardzo prężni, bo to oni właśnie zaczęli wykorzystywać tutaj źródlane wody. I za mną właśnie widać jedną z pijalni wód. Tutejsza woda mineralna ma wysoką zawartość kwasu krzemowego i pomaga w wielu schorzeniach, związanych głównie z układem oddechowym.
Po niespiesznym spacerze, bo miejscowość ma tylko 1,5 kilometra, usiedliśmy w kultowej już kawiarence. To kontynuacja cudów w tej maleńkiej miejscowości. Prześliczna kawiarenka w Bistro Hubertus i specjały czeskie. Mamy szpickę koniakową, już ją spotykaliśmy w innych miejscowościach czeskich, a do tego torcik pistacjowy, który też, jak pani powiedziała, jak najbardziej jest tutaj lokalnym specjałem. Amelka ma cudowną czekoladę gorącą, a ja mam cappuccino, ale za to w prześlicznej filiżance. Wszystkie smakołyki były smaczne, koniecznie tu wstąpcie na chwilę relaksu, a za kawiarnią spływa piękny wodospad. Karlowa Studanka skrywa same cuda, jak widzicie za mną. Tutaj zaczyna się żółty szlak nad białą opawą. Chcieliśmy nim podążać, ale w jego sercu kryją się drabinki, kładki. O tej porze roku jest niebezpiecznie i niestety szlak jest wtedy zamknięty, a bardzo szkoda, jest podobno bardzo malowniczy i dalej można nim udać się na Górę Pradziad. Po czasie dowiedzieliśmy się, że jest zamknięty z powodu zniszczeń po ostatniej powodzi. Może jeszcze kiedyś tu wrócimy. Tymczasem polecamy Wam też Góry Opawskie i jak zawsze pozdrawiamy.